Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Co dalej na rynkach po danych o inflacji w USA? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania like, jeżeli uważacie Państwo, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Co dalej na rynkach po danych o inflacji w USA? Mijają kolejne godziny po danych, które poznaliśmy wczoraj o godzinie 14:30, czyli inflacja CPI dla Stanów Zjednoczonych. Rynek oczywiście zareagował praktycznie na wszystkich klasach aktywów dużą podwyższoną zmiennością i zastanawiamy się, co dalej będzie się działo. Rzut oka na różne klasy aktywów powinien nam przybliżyć odpowiedź na pytanie, w którym kierunku może podążyć następna i kolejna sesja w Europie, w Stanach Zjednoczonych, co się dzieje w Azji. I należy także pamiętać, że dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy następną inflację ze Stanów Zjednoczonych, czyli odczyt PPI, czyli inflacja producencka. Ona ma także duże znaczenie. Zobaczymy, czy spadnie, ponieważ prognozy sygnalizują, że spadek w okolicy 10,5% może mieć miejsce, a w czerwcu było to 11,3%, więc zobaczymy także, jakie jest przełożenie zachowania ropy naftowej, jej spadku o ponad 15% względem poziomów z czerwca na inflację producencką i czy rzeczywiście znowu także odczyt inflacji producenckiej zaskoczy pozytywnie i inflacja będzie niższa niż zakładały prognozy. Jeżeli tak się stanie, to moim zdaniem rynek dostanie prawie komplet informacji o tym, że inflacja w Stanach Zjednoczonych tworzy swoje apogeum, tworzy swój szczyt i że czas to dyskontować. Przede wszystkim pierwszy rzut powinien iść na rynek obligacji, który jest najbardziej czuły na potencjalne zmiany tego, co się może dziać w perspektywie inflacji w następnych miesiącach i kwartałach. Później oczywiście rynek amerykańskiego dolara, w dalszej kolejności rynek akcji, ponieważ hipoteza o tym, że szczyt inflacji tworzy się na naszych oczach, zwiększa prawdopodobieństwo tego, że nie będzie więcej dalszych i mocnych podwyżek stóp procentowych, że zmniejszają się oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp procentowych. Jeżeli tak się stanie, oczywiście wywoła to w takiej sytuacji presję na kupowanie obligacji, później presję na to, żeby ta waluta, w której stopy procentowe miały iść relatywnie najmocniej, żeby zaczęła się osłabiać, w tym wypadku amerykański dolar zaczął osłabiać. W dalszej kolejności zmniejszenie potencjału dalszych podwyżek stóp procentowych działa także bardzo korzystnie dla rynku akcji, stąd też indeksy giełdowe powinny kontynuować tendencję wzrostową. To są teoretyczne założenia tego, jak rynek powinien zachowywać się, gdy dostanie przesłanki sygnalizujące tworzenie się szczytu inflacyjnego, w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych, a jeżeli przez Stany Zjednoczone patrzymy, to także w całym Europie, w całym świecie zachodnim. Co się wydarzyło na rynkach finansowych wczoraj? Przede wszystkim oczywiście zaczynam od długu rynku amerykańskich obligacji. W pierwszej kolejności faktycznie rentowności poszły w dół, a ceny w górę, ale później mieliśmy powrót w rejon w okolice sprzed publikacji danych o inflacji CPI. Dlatego to, co się dzieje, to co się wydarzyło na rynku obligacji jest dla mnie osobiście zaskoczeniem. Więc każde utrzymanie tutaj poniżej poziomu 119,90 odczytuję jako kontynuację tendencji, która została wcześniej zarysowana, czyli rynek nie wie generalnie, w którą stronę ruszyć, natomiast każdy powrót nad poziom 119,90 oznacza, że wracamy nad linię szyi kilkumiesięcznej odwróconej formacji RGR, a w takiej sytuacji zachęca to do tego, żeby wieścić dalszą presję przeciwko obligacjom na to, żeby rentowności spadały, czyli żeby ceny rosły. Jednak moim zdaniem scenariusz prowzrostowy jest zdecydowanie faworyzowany, natomiast jest dla mnie zaskoczeniem to, co się wydarzyło po wczorajszych danych, że rentowności nie wyskoczyły bardzo mocno w dół, czyli że ceny amerykańskich obligacji nie zaczęły wracać do tendencji, która jest obserwowana od połowy czerwca na papierach dłużnych. Niemieckie obligacje także zachowują się bardzo podobnie, ale w tym wypadku jesteśmy cały czas dokładnie na linii
trendu wzrostowego, która ma dwumiesięczną historię, więc dzisiejsza sesja i następne godziny będą kluczowe, niezwykle ważne. Jeżeli się okaże, że linia działa, wywołuje tendencję wzrostową, to oczywiście będzie w takiej sytuacji to zaproszenie do następnej fali wzrostowej, czyli fali spadku rentowności niemieckich papierów. To moim zdaniem jest scenariusz bazowy. Wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się może wydarzyć na inflacji, jest ropa naftowa, a na chwilę obecną w momencie tworzenia tego wpisu wracamy znowu nad poziom $90. Jesteśmy co prawda poniżej kluczowego poziomu $93, ale to, że ropa naftowa nie chciała spadać, nie chciała kontynuować tendencji spadkowej, jest dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem. Jednak spodziewam się kontynuacji tego ruchu w dół i prędzej czy później wygenerowania następnych sygnałów, które będą sprzyjały temu, żeby ceny obligacji amerykańskich czy też niemieckich kontynuowały tendencję wzrostową. Jeszcze raz podkreślam, dla mnie ropa naftowa jest wskaźnikiem wyprzedzającym inflację. Jeżeli ropa naftowa spada, to będzie spadać także inflacja, a jeżeli ropa naftowa zacznie rosnąć, to prawdopodobnie inflacja zostanie z nami na dłużej. Na rynku surowcowym patrzmy także na zachowanie ceny złota, która wczoraj jednak nie poradziła sobie na poziomie $1800. Udało się wrócić do wewnątrz kilkumiesięcznego kanału spadkowego. Jeżeli wkrótce trwale zejdziemy poniżej poziom $1700, $1780, to w takiej sytuacji oczywiście będzie zwiększona szansa na to, żeby wrócić do tendencji spadkowej, także jako formy odbicia od górnego ograniczenia tej półrocznej formacji kanału spadkowego, a w takiej sytuacji moim zdaniem wtedy wzrośnie szansa także na to, żeby zdecydowanie zwiększyć zmienność na cenie złota, więc uważajmy. Poziom $1800 jest cały czas kluczowy, jest newralgiczny. Każdy powrót nad poziom $1800 oznacza zdecydowane zwiększenie prawdopodobieństwa ruchu do góry, natomiast każdy powrót poniżej $1800, zwłaszcza poniżej poziomu $1780, zwiększa szansę na tendencję spadkową, na ruch w kierunku poziomu $1700. To, co jest istotne moim zdaniem i co zwiększa presję na to, żeby kupowane było ryzyko, to zachowanie ceny miedzi. W momencie tworzenia tego wpisu dzisiaj o poranku w Europie wychodzimy nad poziom $8000 na cenie miedzi, a w takiej sytuacji na wykresie widzimy odwróconą formację RGR, a to sygnalizuje nam, że cena miedzi ma ochotę na ruch nawet o kolejne 800 do $1000 w górę, do linii szyi kilkumiesięcznej, kilkuletniej formacji, dwuletniej formacji podwójny szczyt w okolicach $8650. I oczywiście zachowanie miedzi sprzyja popytowi na ryzyko, więc w takiej sytuacji myślę, że indeksy giełdowe powinny być tego głównym beneficjentem i one powinny tutaj bardzo wyraźnie zacząć rosnąć. Tutaj ten wykres platformy X-Station bardzo dobrze pokazuje także, że linia szyi tej dwuletniej formacji szczytowej zaczyna się pokrywać teraz z linią szyi, z linią trendu spadkowego, która ma kilkumiesięczną historię. Okolice $8600–8700 są teraz kluczowe i krótkoterminowa sytuacja techniczna sprzyja temu, żeby zwiększać prawdopodobieństwo ataku na ten poziom w najbliższym czasie. Kolejna ważna rzecz, czyli kolejne aktywo, na które jest obserwowany teraz spory ruch, czyli zmienność, to oczywiście amerykański dolar. Oddala się perspektywa mocnych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, więc amerykański dolar się osłabia. Zaatakowaliśmy opór 1,0350, ale zaczyna on funkcjonować i to, że wróciliśmy pod poziom 1,03 to sygnał, że tutaj ci, którzy kupują amerykańskiego dolara, nie chcą się poddać i dzisiaj zadaniem rynku jest utrzymanie nad wsparciem, które jest widoczne na wykresie, poziom 1,0260. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście scenariusze prowzrostowe będą faworyzowane, ale jeżeli tak się nie stanie, to oczywiście zgodnie z rynkowym prawem, które mówi, że jeżeli coś nie chce rosnąć, będzie spadać, wystąpi naturalna presja na to, żeby amerykański dolar zaczął się umacniać, więc sytuacja zaczyna być binarna. Dzisiejsze dane o inflacji PPI o godzinie 14:30 czasu europejskiego są ważne, niezwykle istotne. Powinny także nam pomóc odpowiedzieć na pytanie, co dalej z rynkiem amerykańskiego dolara. Poziom kluczowy
5,0260 jest punktem odniesienia dla mnie podczas dzisiejszej sesji. Widzimy także ruch w dół na parach związanych z jenem, w tym wypadku dolar-jen, który wierzy w to, że rentowności amerykańskich obligacji pójdą w dół, że amerykański dolar zacznie się osłabiać i w takiej sytuacji zbieżność tych dwóch sygnałów powoduje presję na to, żeby dolar-jen zaczął mocno spadać. Myślę, że część inwestorów cały czas wierzy w to, że ostatni wzrost był tylko ruchem powrotnym do dolnego ograniczenia kilkumiesięcznego kanału wzrostowego. Wybicie dołem, powrót pod poziom 134,50 oznacza, że wracamy do tendencji spadkowej i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy, przede wszystkim także dla wszystkich innych par związanych z jenem. Przypominam o wielkiej czułości i powiązaniu między zachowaniem jena japońskiego a rentownościami obligacji, zwłaszcza amerykańskich. Wniosek jest taki, że jeżeli rentowności amerykańskich obligacji będą spadać, czyli że cena obligacji będzie rosnąć, to w takiej sytuacji jen japoński będzie kupowany i to moim zdaniem jest scenariusz bazowy z dużym prawdopodobieństwem jego realizacji w kolejnych dniach i tygodniach. Na rynku walutowym patrzmy także na zachowanie funta brytyjskiego. Co jest ciekawe, po wczorajszych danych o inflacji dla Stanów Zjednoczonych nie widać praktycznie większej aktywności, większych zmian na rynku funta brytyjskiego, a to sygnalizuje, że te opory, które są w okolicach 846 będą stanowiły twardy punkt oporu i mogą nie być szybko przebite. W takiej sytuacji byłoby to wskazanie raczej na funta brytyjskiego niż na euro, ale oczywiście zmienność jest niewielka, wszystko może się wydarzyć, także obserwujmy, co się będzie dzisiaj działo po godzinie 14:30 czasu europejskiego. I teraz czas na polskie aktywa, na kącik poświęcony polskim aktywom. Przede wszystkim polskie obligacje także zaczęły być wczoraj wyraźnie kupowane. Co prawda nie ma jeszcze przebicia ostatnich maksimów na ETF-ie na polskie obligacje, który skupia w sobie całą polską krzywą dochodowości, ale jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce ruszymy do góry. Będziemy generalnie wykonywać ruch na polskich obligacjach 10-letnich w kierunku rentowności 5%, gdzie mamy potężne wsparcie i to jest moim zdaniem scenariusz bazowy. Utrzymanie euro-dolara nad poziomem 1,0260 oznacza, że występuje naturalna presja na to, żeby kupować polskie aktywa z powodu tego, że polskie aktywa charakteryzują się maksymalnym stosunkiem potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka, a jako że rynek teraz skupia się i wycenia, czy inflacja rzeczywiście otworzy swoje apogeum, także w Polsce, więc polskie obligacje są teraz kluczowe i to od nich warto zaczynać wszystkie analizy, obserwować, co się tam na tym rynku dzieje. Jeżeli ten ETF zacznie tworzyć swoje nowe maksima, będzie to oznaczało, że rynek faktycznie wierzy w szczyt inflacji w naszym kraju i szczyt inflacji w krajach środkowej Europy i na rynkach emerging markets, więc obserwujmy także bacznie, co się tutaj dzieje. Bramą wejściową do inwestowania w Polsce jest oczywiście złoty i wczoraj na euro złotym został pokonany poziom 4,68, na dolar złotym został bardzo dynamicznie pokonany poziom 4,58, dlatego sytuacja techniczna jednoznacznie zachęca do umocnienia krajowej waluty, do tego, żebyśmy przeżyli następną falę aprecjacji krajowej waluty i oczywiście od dzisiaj zaczyna już się walka o kształt świecy tygodniowej na rynku krajowej waluty, a ta sytuacja techniczna na chwilę obecną naprawdę zachęca do tego, żeby obserwować średnioterminowe umocnienie polskiej waluty i oczywiście innych walut emerging markets z powodu tego, że to, co się dzieje na rynku złotego, jest uzależnione w 90% od zachowania euro-dolara, a tylko w niewielkim procencie od lokalnych czynników, więc lokalne czynniki można absolutnie pominąć. Warszawska giełda także zyskała wczoraj parę punktów po tych danych o inflacji, które sprzyjają polskim aktywom. Dzisiaj i w końcówce tego tygodnia ważne jest to, żeby zakończyć nad poziomem 1700 punktów, a jeżeli tak się stanie, to sytuacja krótkoterminowa warszawskiej giełdy także znacząco się ociepli. Jeżeli jesteśmy już przy rynku ryzyka, patrzmy na zachowanie Bitcoina. Bitcoin dzisiaj ładnie rośnie, w ostatnich godzinach także kontynuował wzrostowe odbicie, a to moim zdaniem sprzyja ryzyku, więc
Spodziewam się także dobrej sesji na indeksach giełdowych. Wall Street wczoraj nad poziomem 4200 punktów z zamknięciem oznacza, że popyt na ryzyko atakuje, a indeks S&P ma szansę na to, żeby ruszyć w okolice poziomu 4380, gdzie mamy następny opór, czyli średnią 200 sesyjną. Konsekwencją wczorajszej sesji na Wall Street są także dobre sesje w Azji. Indeks giełdowy w Tokio rośnie, sprzyjając popytowi na ryzyko. Bardzo podobnie zachowuje się indeks w Hongkongu, czyli klimat inwestycyjny przed sesją w Europie sprzyja popytowi na ryzyko i to jest dobra informacja. Więc indeks giełdowy w Niemczech powinien także rozpocząć dzisiaj od presji na wzrosty, a w tym wypadku jest bardzo duża szansa, że będziemy wkrótce atakować poziom oporu 14 000 punktów, gdzie mamy psychologiczny poziom oraz oczywiście gdzie mamy górne ograniczenie płaskiej linii trendu spadkowego, więc okolice 14 000 punktów wydają się także z technicznego punktu widzenia bardzo istotne i niezwykle ważne. Popyt na ryzyko ma szansę zaatakować ten poziom nawet w perspektywie najbliższych dni. Zobaczymy, co się będzie działo. Wygląda na to, że tylko na razie wymyka się spod tej takiej logicznej analizy zachowanie amerykańskich, niemieckich obligacji, ale pamiętajmy, że dzisiaj o godzinie 14:30 mamy kolejne dane o inflacji, tym razem inflacja producencka PPI dla Stanów Zjednoczonych i ona także ma znaczenie, ponieważ rynek będzie rozważał hipotezę o tym, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych tworzy się na naszych oczach i czy warto w takiej sytuacji postawić na rynek obligacji. Dlatego patrzmy po danych o inflacji przede wszystkim na to, jak zachowują się rentowności amerykańskich i niemieckich obligacji. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam, życzę stopy zwrotu.